Cześć. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, w jaki sposób możecie wykonywać zdjęcia techniką focus stacking, ale z ręki, bez użycia statywu. I pokażę Wam to na przykładzie takich fajnych owadów. Będą to słoniki, chyba słoniki żołędziowce. Zobaczcie, tutaj rosną gdzieniegdzie dęby. I często pod takimi dębami właśnie, na takich krzaczkach, możecie takie słoniki znaleźć. One się raczej nie ruszają, są takie dosyć statyczne. No i tutaj gdzieś był jeden, którego wcześniej już widziałem. O, widzicie go? I na jego przykładzie pokażę Wam, jak możecie właśnie tą techniką focus stacking wykonywać zdjęcia bez użycia statywu z ręki. Także zapraszam do oglądania. No i zobaczcie, obiektyw to jest Sigma 105 mm makro. Tutaj mam ten dyfuzor, lampę błyskową. I teraz zrobimy temu słonikowi taki portret jakby z przodu. Więc tak, potrzebujemy się ustabilizować, czyli najlepiej właśnie sobie usiąść, jeżeli jest taka możliwość. Obiektyw ustawiam w skali 1:1 i tu już nie zmieniam tylko punktu ostrości. I teraz muszę tak wykonywać każde kolejne zdjęcie, żeby ten obszar głębi ostrości tak jakby nachodził na siebie. Żeby później, gdy to połączymy w całość, ten obszar głębi ostrości się zwiększył i nie było takich przerw nieostrości pomiędzy tymi zdjęciami. Czyli idąc jakby od początku tego owada, bardzo delikatnie przesuwam się przy każdym kolejnym zdjęciu i dobrze jest ich wykonać w nadmiarze. Wy tego ruchu na filmie możecie nie widzieć, bo on jest bardzo mały. Ale w momencie, jak będziecie robić takie zdjęcie, to na pewno zobaczycie, o co w tym chodzi. No i teraz tak, jeżeli chodzi o ustawienia, no to ja mam 1/200 sekundy, przysłonę 9, ISO 400 i lampę mam na 1/4 mocy. Dlatego to ISO mam 400, lampę na 1/4 mocy, a nie na więcej, żeby szybciej mi się ładowała przy kolejnych zdjęciach. Wtedy no, troszeczkę możemy tracić na jakość, chociaż przy ISO 400 to jeszcze nie jest taka strata. No ale to zdjęcie jest jakby bardziej wykonalne, niż jakbyśmy mieli na przykład czekać przy pełnej mocy lampy tam 2-3 sekundy przy każdym kolejnym zdjęciu. Można też robić na bardziej otwartej przysłonie, ale wtedy no, te zdjęcia trzeba zrobić gęściej, bo ta głębia ostrości będzie mniejsza, no i będzie to jeszcze trudniejsze wtedy do zrobienia. Dobra, teraz zobaczymy sobie jeszcze, jak te zdjęcia połączą się w programie. Czy to się dobrze połączy, czy wszystko się jakby pokryje w tym obszarze głębi ostrości. Także zobaczmy to. Dobra, no to tutaj w sumie wyszło mi 18 zdjęć. Pokażę Wam, jak te zdjęcia wyglądają pojedynczo teraz. Są niewielkie przesunięcia, ale nie powinno być z tym problemu, bo te przesunięcia są tak w osi, nie przesuwa się tu, nie zmienia się tu perspektywa. No tutaj jest trochę taki lekki obrót jakby. Dobra, no i przerzućmy sobie je do programu i zobaczmy, jak się połączą różnymi metodami i potem sobie te metody porównamy, która wyszła najlepiej. Zacznijmy od tej metody A. Dobra, i zobaczmy teraz w przybliżeniu. Tutaj od razu widać, że coś jest nie tak, tutaj gdzie ten obrót chyba był. To jest dość sporo przesunięć takich.
No tutaj z przodu nie najgorzej. Tu jakaś taka poświata jest. Tutaj też troszkę. Dobra, spróbujmy tą metodą B. Dajemy render. No i tutaj ten obszar zdecydowanie lepiej. Zobaczcie tutaj metodę A. No i tutaj jest dosyć takich dużo przesunięć. Metoda B. No i tu jest zdecydowanie lepiej, jest ostrzej. Tu z przodu zresztą też. Jeszcze raz to porównajmy. Metoda A teraz będzie. Teraz metoda B. No, tu jest dużo lepiej. Tutaj jest jakiś taki mały problem. Tutaj też jest takie rozmycie, tu też taka poświata jest. Dobra, zobaczmy z ciekawości jeszcze tą metodę C. Tu jest już, tu jest tragedia jakaś. Tutaj na brzegach to w ogóle jest coś dziwnego. Tutaj jest wszystko rozmyte, wszystko jest jakby rozmazane, są przesunięcia w każdym miejscu właściwie, czyli tutaj to odpada już od razu. No a między tą B i A, no to zdecydowanie lepiej wypada. To jest A w tym momencie. Teraz B, no to myślę, że to trzeba zostawić. No i teraz tak, mamy tutaj takie dwa elementy, które są ewidentnie do poprawy ręcznie. Czyli tutaj właśnie i tutaj. Tylko niestety ja mam podstawową wersję tego programu, więc nie mogę tutaj użyć tych narzędzi retuszu, które byłyby bardzo przydatne w tym momencie i dosyć szybko by się to zrobiło. Ale mogę pokazać Wam inną opcję, bo czasami pytacie mnie też, czy są jakieś darmowe programy do stakowania. O darmowych nie słyszałem, ale tak przy kilku klatkach, szczególnie właśnie przy takich zdjęciach z ręki, kiedy są duże przesunięcia, możecie te zdjęcia połączyć ręcznie, całkowicie ręcznie, wykorzystując na przykład, nie wiem, Photoshopa albo Gimpa. Nie ma to znaczenia, w którym z tych programów, bo ta metoda, którą Wam zaraz pokażę, no właściwie wygląda identycznie i w Photoshopie i w Gimpie, więc pokażę Wam to w Gimpie, no właśnie z racji tego, że jest darmowy. W ten sposób każdy z Was będzie mógł sobie z tego skorzystać, jeżeli nie posiadacie Photoshopa na przykład. No a jak posiadacie, no to możecie wtedy to odtworzyć w Photoshopie, jeżeli potrzebujecie. Dobra, to przerzućmy się do Gimpa. Dobra, no i zobaczcie, tu mam to zdjęcie wyeksportowane z tej metody B. I potrzebuję znaleźć zdjęcie, w którym jest ostry ten fragment. To będzie któryś z tych pierwszych, o nawet pierwsze to będzie. I teraz otworzymy sobie oba te zdjęcia w Gimpie, już Wam pokazuję, jak to zrobić. Najpierw przerzucę sobie to wyeksportowane, wyrenderowane. Teraz w to miejsce przerzucę sobie to, które mnie interesuje z tym obszarem ostrości, tam gdzie Wam pokazałem. I teraz musimy ustawić ręcznie, tak żeby te zdjęcia się pokryły w tym miejscu właśnie dokładnie. Czyli przydatne do tego będzie zmniejszenie sobie tutaj krycia, warstwy. I teraz tym narzędziem do przesuwania staramy się to tutaj wpasować. To akurat ułatwią te drobinki tutaj, te pyłki, które są. Zmieniamy krycie na 100% i możemy teraz sprawdzić, wyłączając tą warstwę i włączając z powrotem. No, myślę, że tak będzie ok. I teraz robimy tak. Klikamy prawym tutaj na tą warstwę, dajemy dodaj maskę warstwy i dajemy czarna
pełna przezroczystość. I teraz ona nie jest widoczna. Nie jest widoczne nic, co jest na tej warstwie. I teraz, żeby pojawiły się elementy z tej warstwy, zmieniamy sobie kolor na biały. Bierzemy pędzel. Ustalamy sobie tutaj odpowiedni rozmiar tego pędzla. I teraz malując tym pędzlem w tych miejscach, które nas interesują, które chcemy, żeby się pojawiły, po prostu pojawi się wtedy to, co jest na tej warstwie. No i to chyba będzie tutaj do tego miejsca, więc zobaczcie, bez tej warstwy i z tą porównanie. Ja zaraz to samo zrobię tutaj z tym obszarem, no ale będzie to już dokładnie takie samo działanie, więc nie będę wam tego już tutaj pokazywał i nagrywał. Ale to, co jeszcze chciałem wam powiedzieć, to to, że jak widzicie w ten sposób, załóżmy, że zrobicie na przykład z ręki 3 lub 4 zdjęcia, żeby ten obszar ostrości był trochę większy. I przy takiej ilości, jak na przykład 3 czy 4 zdjęcia, gdzie jest to przydatne, bo zdjęcie będzie bardziej atrakcyjne, mając więcej tej głębi ostrości, możecie też to tak połączyć ręcznie. Będzie trochę więcej z tym zabawy, ale przy takich na przykład dużych przesunięciach, kiedy program by sobie już z tym w ogóle nie radził, no to takie połączenie ręczne właśnie na warstwach i maskach, jak wam teraz pokazałem, no jest czasami wykonalne, więc może to będzie dla was też jakaś przydatna metoda. Dobra, no to ja sobie jeszcze tutaj zrobię ten fragment zaraz. Jeszcze oczywiście to zdjęcie trzeba wyretuszować, tutaj popracować nad tymi smugami różnymi, które są. No i ja się zdecyduję na usunięcie jednak tych pyłków. Można powiedzieć, że one są naturalne, ale no sprawiają wrażenie takiego, jakby był ten owad niewyczyszczony czy brudny. Zdjęcie dużo fajniej wygląda, jeżeli te wszystkie pyłki właśnie się wyretuszuje. Mogę wam tylko pokazać tutaj kilka przykładowo, jakim narzędziem. Tu jest takie narzędzie łatanie albo klonowanie. Można na przykład wybrać łatanie, dostosować sobie rozmiar tej łatki. Klikając Ctrl i lewy przycisk pobieramy z tego miejsca obszar, który będzie kopiowany w inne miejsce, w tym przypadku tutaj, i zamalowujemy lewym przyciskiem myszy. I tu akurat to może się sprawdzać, ta metoda dobrze w większości przypadków. Jeżeli ta by się nie sprawdzała, to jeszcze macie tutaj narzędzie klonowania. No tutaj akurat Photoshop zwycięża nad Gimpem, bo tam jest dużo więcej tych opcji, one działają dużo lepiej. Ale bez Photoshopa też można sobie tutaj w Gimpie poradzić. No, będzie czasami troszkę trudniej i może troszkę naokoło. No, widzicie, w ten sposób mniej więcej. Dobra, no to ja tu zrobię cięcie, dokończę ten retusz i pokażę wam finalnie, jak to zdjęcie wyedytowałem. No i tak to zdjęcie wygląda ostatecznie, już po wyretuszowaniu, wyczyszczeniu tych wszystkich pyłków. I tak ogólnie podsumowując jeszcze, ja to zdjęcie zrobiłem w skali, tak jak wam mówiłem wcześniej, 1:1. Oczywiście możecie to robić też w innej skali. Generalnie im większa skala, im większe przybliżenie, tym to zdjęcie będzie zrobić trudniej, bo głębia ostrości jest wtedy coraz mniejsza. Bo wraz z przybliżeniem maleje głębia ostrości, więc każde kolejne zdjęcie wtedy trzeba by robić gęściej. No, ale tak do skali 2:1 jeszcze jest to w miarę wykonalne. No, później przy większych skalach no to jest to już bardzo trudne. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, no to dajcie znać w komentarzach, to możemy ten temat jeszcze dalej rozwijać. Zobaczcie w ogóle, jakie on ma fajne te łapki na końcu, takie haczyki. Zawsze mnie to jakoś ciekawiło właśnie, czym te owady się tak wczepiają w te liście, na przykład, że z nich nie spadają do góry nogami. No to tutaj teraz fajnie to w przybliżeniu właśnie widać. No jak macie ochotę, to zajrzyjcie do mnie na Instagrama po więcej takich zdjęć i widzimy się w kolejnych filmach. Także dzięki, do usłyszenia, cześć.